Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj na kanale Aroma chciałabym z Wami porozmawiać o emocjach. O emocjach i o zapachach, które wywołują największe emocje. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że ludzki nos może rozróżnić nawet 1 trylion różnych zapachów. I co więcej, jesteśmy w stanie te unikalne wonie zapamiętać. I z wdechem powietrza cząsteczki zapachowe, które dostają się właśnie do nosa, gdzie znajdują się komórki receptorowe, są w stanie pobudzić te komórki poprzez właśnie molekularne zapachy, molekularne cząsteczki zapachowe. I te komórki wysyłają do mózgu konkretne informacje. I jeżeli jakaś konkretna informacja z konkretnym zapachem do mózgu trafi w konkretny sposób, w konkretną sytuację, z konkretnymi ludźmi wokół, to jesteśmy w stanie zapamiętać tą właśnie emocję, tą właśnie sytuację i ten właśnie zapach razem. To jest coś niesamowitego. Jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkie zapachy, które do nas docierają i jesteśmy w stanie przywołać tymi zapachami dane wydarzenia z naszego życia. Dlatego właśnie zapachy, konkretne zapachy związane są bardzo mocno z emocjami i mogą nas absolutnie przenieść wszędzie w przeszłość. Mogą nas przenieść w przeszłość, gdzie byliśmy z osobami, których już nie ma. Ja jestem ogromnym fanem takiego transportowania w czasie. Dlatego posługuję się zapachami jak pewnego rodzaju takimi szufladkami ze wspomnieniami. Co nadzwyczajne jest po prostu. Nie potrzebuję notować danego zapachu, nie potrzebuję go gdzieś tam zapisywać. Wystarczy, że mam nowy zapach, nowy, totalnie nowy, nowe doznanie i już mam niesamowitą fotografię tego miejsca, tej osoby i tego wydarzenia. Dlatego dzisiaj chciałabym przekazać Wam takie fantastyczne wskazówki, niesamowicie cenne, które ja zawsze staram się je używać i dzięki tym wskazówkom staram się właśnie zapamiętywać dane chwile. Po pierwsze, są to wyjazdy. Gdziekolwiek się nie przenoszę, gdziekolwiek się nie transportujemy z mężem czy też z całą rodziną, kiedy jest to naprawdę bardzo wyjątkowy wyjazd, to za każdym razem zabieram ze sobą inny żel pod prysznic. To jest niesamowicie łatwe, tak naprawdę prosty sposób. Idziemy do Rossmana, kupujemy żel pod prysznic totalnie inny niż zawsze. I zawsze, cały ten tydzień, 2 tygodnie, 3 dni tego wyjazdu stosujemy ten żel pod prysznic i nigdy go nie zabieram ze sobą do domu. Zawsze zostawiam końcówkę już w hotelu. Dlaczego tak robię? Słuchajcie, nawet po 3-4 latach dzieciaki potrafią, kiedy zacznę ten żel z powrotem używać w domu, bo oczywiście takie żele potem w domu również stawiam, tylko nikt tego nie używa. Ale kiedy na przykład raz na jakiś czas wykąpię dziecko w tym właśnie żelu, który mieliśmy 4 lata wcześniej na RODOS, to moja córka potrafi wyśledzić tę właśnie wycieczkę. Dokładnie te chwile, kiedy poznała tą i tą koleżankę, kiedy byliśmy na tej plaży, mamo, wtedy, kiedy byliśmy w tym i w tym aquaparku. To jest coś niesamowitego. Po drugie, zawsze, kiedy mam życiowy sukces, to żeby go upamiętnić, to również stosuję takie perfumy, których nigdy nie znajdę u siebie na półce. To są takie perfumy signature, dokładnie tej sytuacji, a nie innej. I dzięki temu na przykład zapach mojej obrony, a potem również kolacji po obronie i zapach również, złączyłam to kilka rzeczy naraz, zapach, który mi towarzyszył w trakcie uroczystości odebrania dyplomów na uczelni, kiedy ukończyłam uczelnię wyższą, towarzyszy mi do dzisiaj w pamięci. Ja wiem o tym, jaki to był zapach, zdaję sobie z tego sprawę, że on jest tylko i wyłącznie na tę chwilę i na ten czas zarezerwowany i nigdy więcej go używać nie będę. Niestety zapach jest niedostępny już dzisiaj, ale mam odlewkę i
nie zamierzam go nigdy więcej zużyć, oddać, po prostu od czasu do czasu go powącham. Jest to Boss w wersji Woman Intense, ten taki czerwono-czarny. Po trzecie, odwiedziny bliskich i tak zwane domówki i takie spotkania, które chcecie, naprawdę chcecie celebrować. Ja zawsze na takie spotkania zabieram do domu taki spray. Mam o tyle łatwiej, że rzeczywiście mam dostęp do testerów, tych różnych sprayi do domu, takich odświeżaczy. Uwielbiam markę Milleflori. Ona jest idealna do takich spektakularnych momentów życiowych. Tam jest taki zapach Nero, jest tam zapach Sandało Bergamotto, jest zapach Sandało Oud i wanilia, przepiękny. Jak będziecie chcieli, to Wam podlinkuję te zapachy. Możecie sobie spokojnie coś wybrać dla siebie. I ja zawsze, słuchajcie, za każdym razem, kiedy mam jakąś taką dużą imprezę, a było to kilka razy już w moim życiu, używam innego odświeżacza. Teraz mój dom pachnie Nero i on już tak przesiąkł tym zapachem, że po prostu tak już chyba zostanie. Mam nadzieję, że go nigdy nie wycofają. Natomiast po czwarte, porządki. Co może Wam się wydawać takie dziwne, proste i zwyczajne, to ja uważam, że porządek to jest coś takiego, co nas oczyszcza, co nam daje nową energię i daje nam taką lekką głowę, lekki umysł. Dzięki temu, że mamy poukładane gdzieś na biurku, poukładane w gabinecie, akurat spojrzałam na biurko, na którym jest bałagan, ale dzięki temu, że mamy poukładane papiery, dzięki temu, że w szufladach mamy mniej więcej wszystko posegregowane tak, jakbyśmy chcieli, dzięki temu, że mamy dokładnie odkurzoną podłogę, czy też wytarte kurze, to czujemy się bezpiecznie w naszym otoczeniu, czujemy się miło, komfortowo i chcemy w tym otoczeniu przebywać. Z drugiej strony fajnie, jak temu wszystkiemu towarzyszy zapach, bo chcemy, milej nam się sprząta i milej nam się również jakby odbiera prezent, który nas czeka po sprzątaniu, czyli przebywanie w czystej przestrzeni. Jest to bardzo dla mnie ważne na przykład, dlatego zawsze porządki kojarzą mi się w moim domu z płynem Ajax zielonym i nigdy tego nie mam zamiaru zmieniać. Po prostu to jest coś, co mnie od razu przenosi w taką błogość. Jest sobota, jest odpoczynek, jest błogość, mam czas na relaks, mam czas dla siebie. Po piąte, najbliżsi. Jeżeli macie wśród swoich najbliższych osoby, na które Wy tylko macie wpływ, ja na przykład mam akurat wpływ na moją mamę, czym będzie pachniała, czy na mojego tatę, dlatego ja zawsze proponuję, jeżeli macie wpływ na to, czym będą pachnieli najbliżsi, to zawsze sprawiajcie mu ten sam zapach. Taki signature scent, ale trochę na siłę. Dlatego, że to już będzie zawsze taka etykieta tej osoby. Już na zawsze będziecie mieli taką prawdziwą, taką żywą wręcz możliwość rozpamiętania tej osoby. I to jest niesamowite. Po szóste, aromaterapia. Aromaterapia to jest wpływ aromatów na nasze zdrowie psychiczne, czy też zdrowie po prostu. Pamiętajcie, że naprawdę działa, że często pozytywny wpływ jest nawet nieoceniony. Jakie ogromne skutki może przynieść konkretny olejek na nasze emocje. Ale uwaga, jeżeli macie ochotę zakupić sobie dzisiaj jakiś czysty olejek, to warto wiedzieć, że właściwości lecznicze, właściwości terapeutyczne mają tylko i wyłącznie olejki eteryczne. Natomiast olejki zapachowe nie mają takich właściwości, czyli właściwości antybakteryjnych, czy antygrzybicznych, czy antyseptycznych. A olejki zapachowe mają tylko właściwości po prostu ładnego zapachu, tak? Czyli roztaczają aromat w pomieszczeniu. Czyli możemy ich używać w kominkach, możemy ich używać w nawilżaczach powietrza, czy jako kadzidełka. Ale to jest i tak rewelacja. To jest niesamowite, gdyż one właśnie, te aromaty, oddziałują na nasz nastrój. Mogą nam sprawić, że jest nam błogo. Na przykład zapachy cytrusowe mogą nas pobudzić do działania, mogą nam dodać energii wtedy, kiedy na przykład idziemy ćwiczyć. To jest nam potrzebne w tej chwili. Ale olejek różany
Dla mnie na przykład bardziej działa niż olejek lawendowy. Uspokaja, odpręża, koi nerwy. Na przykład cynamon, czy też kawa, jak wiecie, sprawia, że jesteśmy bardziej skoncentrowani, sprawia, że jesteśmy bardziej zdolni do zapamiętania różnych nowych rzeczy. Więc to też jest fantastyczna sprawa. Takie olejki naprawdę potrafią zdziałać cuda i nie musimy kupować właśnie takich naturalnych, bo nie wiem, czy wierzyć aż w taką ogromną moc zdrowotną tychże naturalnych, tych eterycznych. Więc możemy sobie zakupić dobrej jakości, bo to też jest istotne, ale takie zapachowe olejki, czyli złożone po prostu z chemicznych składników. Myślę, że takie też mają ogromną wartość. A wracając do perfum samych w sobie, to wszyscy, którzy mnie oglądają, są na pewno perfumomaniakami, bo inaczej by nie kliknęli tego kanału, inaczej by nie marnowali swojego czasu, żeby posłuchać kolejny film o perfumach i kolejny film o zapachach, o aromatach. Więc ci, co kochają perfumy i ci, co po prostu mają świadomość, jak one są ważne w ich życiu, to na pewno wiedzą, jak ogromny wpływ mają perfumy na nasze samopoczucie, na naszą pewność siebie, na postrzeganie nas samych przez nas samych. Po prostu. I dlatego, mimo że nigdzie nie wyjdę, mimo że wychodzę dzisiaj tylko do drugiego pokoju z książką w ręku i z herbatą bardzo pyszną, to i tak zrobię sobie ten jeden psik ulubionego zapachu. Po prostu, tak? Żeby sobie zrobić wieczór. Tak, żeby było mi dzisiaj miło, rozkosznie i żeby było po prostu tak, jak chcę. I to jest właśnie niesamowite. Emocje i zapachy i nasze dobro stanu psychicznego. Dzisiaj Wam życzę miłego wieczoru. Przepraszam, że tak późno. I do usłyszenia w kolejnej recenzji. Pozdrawiam Was, pa, pa.